Problemy nie istnieją. Żadne studia tutaj ci nie dadzą kluczy do raju. A uwierz mi, szukasz łatwych dni, nietrudnych wyrazów. I nie musisz walczyć, jeśli nie chcesz walczyć. A problem jest realny, kiedy jest realny. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że kliknąłeś i zaufałeś mi na tyle, żeby poświęcić mi odrobinę swojej cennej atencji, lub akceptuję, że nie zastanawiałeś się nad tym i zrobiłeś to na autopilocie, bo zobaczyłeś twarz jakiegoś gościa z TV, Chłopcia Urbańskiego albo Kamela. Chciałbym dzisiaj wyprostować małą, pozorną niespójność. Wczoraj opowiedziałem o tym, jak wszystkie problemy rozwiązuje akceptacja. A w komentarzu zasłużony młodzieżowiec napisał, że w sumie to problemy nie istnieją. I również się z tym młodzieżowcem w sumie zgadzam. Mogłoby się wydawać, że zaprzeczam sam sobie. Bo jak to można rozwiązywać problemy, skoro one nie istnieją? Jak coś nie istnieje, to nie można tego rozwiązać. Nie, proste. A jednak. Tak samo mówiłem, że mam grubą intencję, żeby zawsze brać odpowiedzialność za swoją sytuację. Mimo, że de facto za nic nie jestem odpowiedzialny. Mówiłem tak? No mówiłem, różne rzeczy mówię. To kontekst precyzyjnie definiuje słowo, a nie jego definicja. Są sytuacje i sytuacje. Są problemy i problemy. Jest odpowiedzialność i odpowiedzialność. Jest youtuber i youtuber. Jest kaktus i bezcenny argentyński kaktus. Jeżeli zapomniałeś zaparkować w garażu i ktoś rozwalił ci bryczkę, zrzucając z okna doniczkę z kaktusem, nie jesteś odpowiedzialny za szkodę, ale warto wziąć odpowiedzialność za tę sytuację. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia byłoby oczywiście inne, gdyby samochód był w garażu, ale względem prawa oczywiście nie jesteś odpowiedzialny. To jest sytuacja, którą możesz olać, ale prawdopodobnie warto wykonać ruchy. Na przykład być e-konfidentem i zgłosić sprawę na policję, zgłosić to do ubezpieczyciela lub samemu zabrać samochód do mechanika. Można powiedzieć, że ta sytuacja to jest problem warty rozwiązania. Aczkolwiek, arguably, nie jest to problem wart tego, żeby się nad nim zamartwiać. Nawet jeśli warto zrozumieć, dlaczego ludzie jednak się zamartwiają. Dzięki temu lepiej możemy ich wspierać. Spotykamy się... Czasami się podnosimy, czasami się nie podnosimy. No, wszyscy mamy trudne momenty, dlatego tak ważne jest, wydaje mi się, żeby o tym pamiętać i żeby też innych traktować z większą wyrozumiałością i z większym takim, jak to się po angielsku mówi, kindness. Słowa bez kontekstu nie znaczą nic. Problemy istnieją, jak uznasz je za problem. Czy nazwiemy to problemem do rozwiązania, czy sytuacją, do której trzeba się odnieść, nie będzie miało dużego znaczenia. Ale czy będziemy robić problem z problemu, to już będzie miało duże znaczenie. I oczywiście można się przyczepić, że to paradoks, że jak to mam zrobić coś z czegoś, co tym czymś już jest. I można się też do tego nie przyczepić. Albo można odnotować, że to taki paradoks trochę i się uśmiechnąć. Ciężko nie popadać w paradoksy, gdy piszesz kawałek o całości. To spotkanie równoległych, prostych, kiedy łączysz zdarzeń horyzonty. To kim byłem, to kim jestem, konflikt, to kim będę, ciągle węgle wojny. Pcham ten syf, nie stawiam kropki, a kamień się toczy bez końca. I tak se wszyscy toczymy te swoje kamienie. I to, że toczymy kamienie, to nie jest problem. Chyba że se to nazwiesz problemem. Wtedy tak. Albo jak z tego zrobisz problem. Wtedy jeszcze bardziej. A bycie dobrym człowiekiem może zaczynać się od tego, żeby zobaczyć kamienie u innych ludzi. Ja wszystko widzę. To jest ten kindness, ja? Pewnie zrozumiesz wszystko, kiedy będziesz starszy. Ja dam jak mój starszy, wyłącz, wystarczy.